Lekcja 1. Znajdowanie pozytywnych stron. Cieszę się, że porażki mogą mieć jednak dobre strony. Zdecydowanie. Często ucza nas cennych lekcji, których inaczej byśmy się nie nauczyli. Dokładnie. Czasami najtrudniejsze chwile prowadzą do największego rozwoju. Czy doświadczyłeś porażki, która okazała się korzystna? Owszem, kiedyś oblałem ważny egzamin, ale to zmotywowało mnie do efektywniejszej nauki. To świetna perspektywa. Wszystko zależy od tego, jak postrzegamy nasze doświadczenia. Zdecydowanie. Wierzę, że każda porażka może być wstępem do powrotu. Uwielbiam takie podejście. Zachęca do wytrwałości i pozytywnego nastawienia. Dokładnie. Ważne jest, aby podejmować wyzwania jako część podróży. Lekcja 2. Kreatywne rozwiązania. Jednym z pomysłów jest przekształcenie starego regału na książki lub funkcjonalny mebel poprzez dodanie półek. To jest kreatywne. A co powiesz na ponowne wykorzystanie mebli, żeby nadać im świeży wygląd? Zdecydowanie! To świetny sposób na oszczędzanie pieniędzy i redukcję odpadów. Uwielbiam projekty DIY. Pozwalają na wyrażenie siebie poprzez wystrój domu. Dokładnie! Zajmowałeś się ostatnio jakimiś ciekawymi projektami? Przerobiłem stara drabinę na regal. Wyszło świetnie. To fantastyczny pomysł. Musi wyglądać wyjątkowo i uroczo. Tak, dodaję charakteru mojej przestrzeni życiowej. Lubisz projekty DIY? Tak, niedawno zrobiłem stolik kawowy z odzyskanego drewna. To daje satysfakcję. Lekcja 3. Rozmowy o finansach. Czy kiedykolwiek martwisz się o pieniądze? Tak, czasami mam problemy finansowe. To potrafi być bardzo stresujące. Rozumiem. Budżetowanie może być trudne, zwłaszcza w przypadku nieoczekiwanych wydatków. Zdecydowanie. Staram się śledzić swoje wydatki, ale nie zawsze jest to łatwe. Czy znalazłeś jakieś skuteczne metody budżetowania, które się u Ciebie sprawdzają? Korzystam z aplikacji, która pomaga mi monitorować wydatki i cele oszczędnościowe. Brzmi przydatnie. Może spróbuję czegoś podobnego. Naprawdę pomaga mi zachować odpowiedzialność i ustalić priorytety wydatków. Rozumiem, że to może trochę złagodzić stres. Ważne jest, żeby znaleźć równowagę. Lekcja 4. Jakościowy czas. To częsty problem. Jak sobie z nim poradzić? Planuję spędzanie jakościowego czasu z bliskimi, aby łatwiej radzić sobie ze stresem. Brzmi wspaniale. Spędzanie czasu z rodziną naprawdę poprawia nastrój. Zdecydowanie. Niezależnie od tego, czy to kolacja, czy wieczór gier, to robi różnicę. Zgadzam się. To właśnie te chwile tworzą trwałe wspomnienia, które mają największe znaczenie. Dokładnie. To świetny sposób na odbudowanie więzi i dzielenie się radością. Czy ostatnio robiłeś coś szczególnego ze swoją rodziną? W zeszły weekend zorganizowaliśmy piknik. Było super. Brzmi wspaniale. Ja też lubię takie aktywności na świeżym powietrzu.
Lekcja 5. Historia imigracji. W tym czasie do Chicago przybyło także wielu imigrantów z Europy Wschodniej. To ciekawe. Ich wkład znacząco ukształtował miasto. Oczywiście, każda społeczność ma swoją własną kulturę i tradycje. Fascynujące jest to, jak różnorodne sąsiedztwa mogą wzbogacać nasze doświadczenia. Dokładnie. Czy zwiedziłeś jakieś miejsca w Chicago, które odzwierciedlają tę różnorodność? Tak, uwielbiam zwiedzać polskie dzielnice. Jedzenie i festiwale są niesamowite. Brzmi niesamowicie. Chciałbym doświadczyć tego bogactwa kulturowego. Powinieneś. To wspaniały sposób na poznanie różnych dziedzictw. Zgadzam się. Zrozumienie historii pomaga nam docenić teraźniejszość. Lekcja 6. Pokonywanie wyzwań. Zasługują na tę korzyści, prawda? Rozumiem. Czy napotkałeś jakieś trudności? Tak, przystosowanie się do nowego otoczenia może być dość trudne. Mogę sobie wyobrazić. Z jakimi wyzwaniami musiałaś się zmierzyć, przeprowadzając się? Bariera językowa była na początku trudna, ale ciężko pracowałem, żeby się poprawić. To imponujące. Nauka nowego języka wymaga poświęcenia. Naprawdę, musiałem też dostosować się do innych norm kulturowych. To musiało być dla ciebie otwierające oczy doświadczenie. Jak sobie z tym poradziłeś? Zwróciłam się o pomoc do lokalnych społeczności. To wiele zmieniło. To świetna strategia. Budowanie relacji jest kluczowe w okresie przejściowym. Lekcja 7. Zakupy aparatów. Szukam aparatu z szybszym systemem autofokusa. Brzmi jak mądry wybór. Szybki autofokus jest niezbędny do uchwycenia chwil. Tak, zwłaszcza podczas fotografowania ruchomych obiektów. To może mieć duże znaczenie. Czy przeprowadziłeś jakieś badania dotyczące tego, które modele warto wziąć pod uwagę? Rozważyłem kilka opcji, ale nadal nie podjąłem decyzji. To zrozumiale. Jest tak wiele możliwości wyboru. Dokładnie. Chcę znaleźć taki, który spełni moje potrzeby i nie zrujnuje mojego budżetu. To dobry plan. Ważne jest, aby znaleźć równowagę między jakością a budżetem. Zdecydowanie. Będę dalej szukał rekomendacji. Lekcja 8. Powiadomienie o pralni. Tak, powiadomimy cię telefonicznie lub SMS-em, gdy twoje pranie będzie gotowe. To naprawdę pomocne. Oszczędza mi niepotrzebnych podróży. Dokładnie. Będziesz dokładnie wiedział, kiedy będzie gotowa. Miałeś tym razem dużo do prania? Tak, czekała na mnie sterta ubrań. Cudownie, ze wszystko jest posprzątane. Rozumiem. Zawsze miło jest mieć świeże, czyste ubrania. Czy często robisz pranie, czy czekasz, aż pranie się zgromadzi? Staram się robić to regularnie, ale czasami życie jest bardzo zajęte, wiesz? Całkowicie rozumiem. Czasem trudno nadążyć za wszystkim. Pewnie. Masz jakieś wskazówki, jak ułatwić sobie pranie?
Lekcja 9. Pokonywanie leków. Gdy dotarłem na miejsce, serce waliło mi jak młotem, ale byłem zdecydowany pokonać swoje lęki. Odważnie. Czego się tak denerwowałeś? Denerwowałem się, wygłaszając swoje pierwsze publiczne przemówienie. Występowanie przed publicznością może być onieśmielające. Wyobrażam sobie. Trzeba mieć mnóstwo odwagi, żeby się odezwać. Jak poszło? Zaskakująco dobrze. Gdy tylko zacząłem, nerwy ustąpiły. To fantastyczne. Miałeś jaka strategia, żeby uspokoić nerwy? Tak, wcześniej ćwiczyłam głębokie oddychanie, co naprawdę mi pomogło. To świetna technika. Często używam wizualizacji, żeby wyobrazić sobie, że odnoszę sukces. To dobra metoda. Chodzi o budowanie pewności siebie, prawda? Lekcja 10. Uczciwość w sporcie. Problemy nie ograniczają się tylko do pojedynczych sportowców, jak na przykład fakt, że Johnson bierze leki w celu poprawienia wyników. To skomplikowana sprawa, prawda? Środki dopingujące wpływają na integralność sportu. Dokładnie. To rodzi pytania o uczciwość i ducha rywalizacji. Zgadzam się. Nie chodzi tylko o jednego sportowca. To ma wpływ na całą społeczność. Tak, to może zaszkodzić reputacji samego sportu. Jak Twoim zdaniem należy rozwiązać ten problem? Uważam, że konieczne są surowsze przepisy i edukacja na temat zagrożeń. To ma sens. Sportowcy muszą zrozumieć długoterminowe konsekwencje. Zdecydowanie. I należy ich zachęcać do uczciwej rywalizacji bez pójścia na skróty. Chodzi o promowanie zdrowego i konkurencyjnego środowiska. Lekcja 11. Przeskakiwanie między kanałami. Siedzę tam i zmieniam kanały pilotem. To może być fajny sposób na znalezienie czegoś ciekawego do obejrzenia. Masz ulubiony gatunek? Lubię filmy dokumentalne. Są zarówno rozrywkowe, jak i edukacyjne. Świetne. Uwielbiam uczyć się nowych rzeczy, oglądając telewizję. Jaki był ostatni program, który widziałeś? Obejrzałem jeden o życiu w oceanie. Zdjęcia były oszałamiające. Brzmi fascynująco. Uwielbiam wszystko, co związane z naturą. To naprawdę pozwala docenić świat, w którym żyjemy. Wolisz oglądać seriale od deski do deski czy filmy? Wolę seriale. Milo jest z czasem wczuć się w losy bohaterów. Zgadzam się. To jak spędzanie czasu z przyjaciółmi w innym świecie. Lekcja 12. Radość świąteczna. Zaśpiewali kilka moich ulubionych kolęd. Zbieramy też jedzenie i pieniądze dla potrzebujących. To wspaniale. To wspaniale dzielić się radością w okresie świątecznym. Zdecydowanie. To miłe uczucie móc odwdzięczyć się społeczności. W jakich wydarzeniach bierzesz udział? Uwielbiam wolontariat w lokalnych schroniskach. To satysfakcjonujące doświadczenie. Brzmi satysfakcjonująco. Myślę, że ważne jest, aby pamiętać o tych, którzy mają mniej szczęścia. Tak, a tak zalaczy ludzi, tworząc poczucie wspólnoty. Dokładnie.
Masz jakieś ulubione tradycje świąteczne? Lubię piec ciasteczka z rodzina i rozwozić je sąsiadom. To piękna tradycja. Chodzi o tworzenie wspomnień. Lekcja 13. Zakupy kasku. Cześć, szukam nowego kasku. Czy możesz mi pomóc? Oczywiście. Jakiego kasku szukasz? Potrzebuję kasku do jazdy na rowerze, czegoś bezpiecznego, ale stylowego. To dobry wybór. Bezpieczeństwo jest kluczowe. Masz swój ulubiony kolor. Myślę o jasnym kolorze, żeby było widać. Świetny pomysł. Jasne kolory są ważne dla bezpieczeństwa. Czy chcesz jakieś konkretne funkcje? Tak, chciałbym taki z dobrą wentylacją i regulowanymi paskami. To ma sens. Komfort jest kluczowy podczas jazdy. Dokładnie. Chcę mieć pewność, że będzie dobrze leżał na długich trasach. Lekcja 14. Wczesna historia Ameryki. Co działo się na terenie dzisiejszych Stanów Zjednoczonych w XV wieku? Był to okres eksploracji i osadnictwa, szczególnie ze strony mocarstw europejskich. Tak, pierwsi osadnicy musieli stawić czoła licznym wyzwaniom, zwłaszcza w pierwszym trudnym roku. Zdecydowanie. Wielu miało trudności z adaptacją do nowego środowiska i brakowało im zasobów. Fascynujące jest myśleć o ich odporności pomimo tych trudności. Zdecydowanie. Ich determinacja polożyła podwaliny pod przyszłe pokolenia. Jak myślisz, w jaki sposób ich doświadczenia ukształtowały kraj, w którym żyjemy dzisiaj? Tworzyli kulturę wytrwałości i umiejętności dostosowywania się, która wciąż ma znaczenie. Ważne jest, aby pamiętać o naszej historii i wyciągać z niej wnioski. Lekcja 15. Poranna rutyna. Zanim wyruszam, zawsze daję jeść swojemu pupilowi. To bardzo odpowiedzialne z twojej strony. Jakiego masz zwierzaka? Mam psa. Jest bardzo energiczny i zawsze głodny. Ty potrafia być takie zwiolowe. Jak on się nazywa? Nazywa się Max. Uwielbia swoją poranną rutynę. To słodkie. Wyprowadzasz go na spacery po karmieniu? Tak, zazwyczaj rozpoczynamy dzień krótkim spacerem. Brzmi jak świetny sposób na budowanie więzi. Ty rozwijania się w rutynie. Dokładnie. To nadaje pozytywny ton nam oboju. Lekcja 16. Style tańca. Mój sposób tańca różni się od sposobu tańca mojej matki. To ciekawe. Jak opisałbyś swój styl? Mój styl jest bardziej nowoczesny i energiczny, podczas gdy moja mama preferuje tradycyjny taniec towarzyski. Oba style są piękne na swój sposób. Lubicie razem tańczyć? Czasami fajnie jest mieszać style podczas rodzinnych spotkań. Brzmi jak świetna zabawa. Taniec to wspaniały sposób na nawiązanie kontaktu. Zdecydowanie. Fascynujące jest obserwowanie, jak różne pokolenia interpretują taniec. Tak,
Każdy styl opowiada historię i odzwierciedla osobowość, nie sadzisz? Zdecydowanie. Chodzi o wyrażanie siebie poprzez ruch. Lekcja 17. Kwestie etyczne. Stosowanie niebezpiecznych substancji chemicznych jest niewłaściwe. Nie przestrzega on minimum moralnego. Całkowicie się zgadzam. Ważne jest, aby wziąć pod uwagę wpływ na zdrowie i środowisko. Dokładnie. Firmy powinny stawiać bezpieczeństwo ponad zysk, nie sądzisz? Zdecydowanie. Powinny zostać wprowadzone surowsze przepisy, aby chronić wszystkich. Niepokojące jest to, jak niektórzy ludzie nie zdają sobie sprawy z konsekwencji swoich działań. Tak, i często najbardziej cierpią ci najsłabsi. Aby wprowadzić zmiany, musimy zwiększyć świadomość społeczną na temat tych problemów. Zgadzam się. Edukacja jest kluczem do promowania odpowiedzialnych praktyk. Razem możemy zabiegać o bezpieczniejszą i zdrowszą przyszłość. Lekcja 18. Brzeczenie natury. Gdy spacerowaliśmy po ogrodzie, pszczoły leniwie bzyczały obok nas. Brzmi cudownie. Czy twoja babcia wskazywała różne rodzaje kwiatów? Tak, zawsze miała talent do ich rozpoznawania. To sprawiało, że doświadczenie było przyjemniejsze. Mogę sobie wyobrazić, to cudowne poznawać naturę, cieszyć się nią. Dokładnie. Opowiadała też historię o znaczeniu każdego kwiatu. Historie sprawiają, że wszystko staje się bardziej wciągające. Jaki był twój ulubiony kwiat, który wskazała? Uwielbiałam róże, zwłaszcza te w soczystym czerwonym kolorze. Pachniały niesamowicie. Róże to klasyka. Czy miała swój ulubiony kwiat? Tak, uwielbiała stokrotki. Mówiła, że przypominają jej dzieciństwo. Lekcja 19. Spotkania na przystankach autobusowych. Czasami, gdy się spóźnię lub pada deszcz, widzę przystanek autobusowy niedaleko twojego domu. Naprawdę? To wygodne. Często jeździsz tym autobusem? Tylko gdy pogoda jest brzydka. Zazwyczaj wolę spacerować. Spacer to świetny sposób na rozpoczęcie dnia. Ile czasu ci to zajmuje? Zajmują to około 20 minut. To świetny sposób na oczyszczenie umysłu. Zgadzam się. Poza tym, po drodze można podziwiać widoki. Dokładnie, ale doceniam możliwość skorzystania z autobusu jako środka transportu zastępczego. Zawsze dobrze mieć wybór. Czy dobrze znasz rozkład jazdy autobusów? Nie zupełnie. Aplikacja mnie informuje. Lekcja 20. Modne znaleziska. W centrum miasta jest sklep, który sprzedaje modne torby. Może mają to, czego szukasz. Naprawdę? Już od jakiegoś czasu szukam stylowej torebki. W tym sklepie jest duży wybór. Myślę, żeby ci się spodobał. Brzmi obiecująco. Czy mają różnorodne style? Tak, mają wszystko, od torebek codziennych po formalne. Idealnie. Potrzebuję czegoś uniwersalnego i do pracy, i na wyjścia. Myślę, że znajdziesz tam dokładnie to, czego szukasz.
a ceny są rozsądne. A jeszcze lepiej. Uwielbiam dobre okazje. Kiedy myślisz, że powinniśmy pojechać? Co powiesz na ten weekend? Możemy spędzić tam cały dzień. Lekcja 21. Wspomnienia z karnawalu. Niektóre miały wielkie, czerwone nosy, które wydawały odgłosy trąbienia, gdy się je ścisnęło. Brzmi jak fajny karnawal. Podobała ci się atmosfera? Zdecydowanie. Ekscytacja była zaraźliwa, zwłaszcza przy tym całym śmiechu. Uwielbiam to. Czy były jakieś przejażdżki, które szczególnie ci się podobały? Tak, były też przyjażdżki na słoniach. Wciąż pamiętam, jakie to było ekscytujące. Jazda na słoniach brzmi niesamowicie. Zrobiłeś jakieś zdjęcia? Tak, idealnie uchwycili radość tego dnia. Chciałbym je zobaczyć. Karnawale tworzą tak cudowne wspomnienia. Naprawdę, każda chwila wydaje się magiczna, nie sądzisz? Lekcja 22. Łatwe instrukcje. Stąd dojdziesz tam pieszo w około 10 minut. To nie jest za daleko. To po lewej czy po prawej stronie? Jest po lewej stronie, jeśli patrzysz w stronę parku. Nie da się go przegapić. Świetnie. Nie mogę się doczekać, żeby to sprawdzić. Powinieneś. To urocze miejsce z przytulną kawiarnią. Idealnie. Uwielbiam znajdować miejsca, w których mogę się zrelaksować z dobra książka. Ta kawiarnia ma do tego świetną atmosferę. Czy często czytasz przy kawie? Tak, uważam to za niesamowicie relaksujące. Dzięki temu czytanie staje się jeszcze przyjemniejsze. Zgadzam się. Dobra książka i filiżanka pysznej kawy to idealne połączenie. Lekcja 23. Opowieść wigilijna. Jednak podczas stół nawiedzają duchy z przeszłości, teraźniejszości i przyszłości. To taka klasyczna historia. Naprawdę uczy ważnych lekcji, prawda? Zdecydowanie. Wizyty całkowicie zmieniają perspektywę stroga. Podoba mi się, jak ta historia podkreśla wagę życzliwości i hojności. Tak, to potężne przypomnienie, że powinniśmy doceniać ludzi wokół nas. Czytałeś tę książkę niedawno lub oglądałeś jej adaptację filmową? W zeszłym tygodniu oglądałem wersję filmową. Była przepięknie zrobiona. Też chętnie obejrzę. Ta historia wydaje się aktualna nawet dzisiaj. Zdecydowanie. Za każdym razem, gdy to czytam lub oglądam, odkrywam coś nowego. Lekcja 24. Historia Kalifornii. W wieku z wieku mieszkało tam niewielu Meksykanów. To ciekawe. Co się wydarzyło w tym czasie? Stany Zjednoczone przejęły kontrolę nad Kalifornią w latach 40. I z wieku. Musiała to być znacząca zmiana dla wszystkich tam mieszkających. I rzeczywiście tak było. W tym okresie nastąpiło wymieszanie wielu kultur. Wyobrażam sobie, że dzięki temu powstała bogata i różnorodna społeczność. Zdecydowanie. Historia Kalifornii jest fascynująca.
Czy odwiedziłeś jakieś zabytki z tamtej epoki? Tak, odwiedziłem kilka misji. Opowiadają tak ważne historie. Lekcja 25. Nadzór nad internetem. Rodzice powinni nadzorować korzystanie przez swoje dzieci z internetu. To kluczowe. Internet może być zarówno korzystny, jak i niebezpieczny dla dzieci. Dokładnie. Chociaż internet ma pewne wady, wiele osób postrzega go jako źródło informacji. To miecz obosieczny. Co Twoim zdaniem jest najważniejsze, na co powinni zwracać uwagę rodzice? Uważam, że kluczowe jest monitorowanie interakcji w mediach społecznościowych. Tak, to właśnie tam może pojawić się wiele problemów. Komunikacja jest również ważna. Zdecydowanie. Dzieci powinny czuć się swobodnie, rozmawiając o swoich doświadczeniach online. Zgadzam się. Otwarty dialog pomaga im bezpiecznie poruszać się po internecie. Chodzi o znalezienie równowagi między wolnością i bezpieczeństwem. Lekcja 26. Przygody z oszczędzaniem. Odwiedziałam sklepy z używaną odzieżą w poszukiwaniu wyjątkowych przedmiotów. Brzmi jak poszukiwanie skarbów. Znalazłaś jakieś sukienki albo bluzki. Znalazłam kilka świetnych rzeczy. Jedna sukienka była wyjątkowa. Uwielbiam, kiedy tak się dzieje. Sklepy z używana odzieża potrafią skrywać takie ukryte perelki. Zdecydowanie. Zawsze ekscytujące jest odkrycie czegoś nieoczekiwanego. Czy znalazłeś coś na specjalne okazje? Tak, znalazłam piękny top na nadchodzącą imprezę. To wspaniale. Kupowanie w second handzie to naprawdę świetny sposób na oszczędzanie pieniędzy. Jasne. Poza tym jest przyjazny dla środowiska. Lekcja 27. Zamykanie. Woda wdarłaby się do śluzy, podnosząc łódź o kolejne 10-15 stóp. Brzmi fascynująco. Jak działa ten proces? Gdy poziom wody się podnosi, łódź może łatwiej przepłynąć do następnej sekcji. To musi być niesamowity widok. Naprawdę! Patrzenie, jak łodze unoszą się i opadają, jest hipnotyzujące. Mogę sobie wyobrazić, byłeś kiedyś na lodzi podczas tego procesu? Tak, za każdym razem czułem się jak w prawdziwej przygodzie. Chciałbym tego doświadczyć. Brzmi jak wyjątkowy sposób podróżowania. Zdecydowanie! To jedna z najlepszych części przygód na łodzi. Lekcja 28. Korzyści ze współpracy. Świetnie! Myślę, że współpraca może przynieść korzyści obu naszym organizacjom. Zdecydowanie. Współpraca może przynieść większe efekty. Tak, połączenie naszych zasobów może doprowadzić do innowacyjnych rozwiązań. Dokładnie. Na jakich konkretnych obszarach powinniśmy się skupić? Uważam, że powinniśmy zacząć od naszych programów pomocowych. Mogłyby się one dobrze uzupełniać. To ma sens. Dzielenie się naszymi sieciami mogłoby znacznie zwiększyć nasz zasięg. Jasne. Poza tym moglibyśmy organizować wspólne wydarzenia, żeby przyciągnąć więcej uczestników.
Uwielbiam ten pomysł. Tworzyłby poczucie wspólnoty i zaangażowania. Zdecydowanie. Zróbmy burzę mózgów i zastanówmy się nad kilkoma potencjalnymi projektami, które możemy wspólnie zrealizować. Lekcja 29. Sila muzyki. Zdecydowanie. To uniwersalny język, który łączy ludzi. Całkowicie się zgadzam. Muzyka z łatwością przekracza granice i kultury. Dokładnie. Potrafi wywołać emocje i wspomnienia niezależnie od tego, skąd pochodzisz. Tak. Czy masz ulubiony gatunek, który do ciebie przemawia? Słucham różnych gatunków muzyki, ale szczególnie upodobała mi się muzyka klasyczna. Muzyka klasyczna ma taka głębię i złożoność. Potrafi być tak kojaca. Naprawdę? Grasz na jakimś instrumencie muzycznym? Gram na gitarze i to świetny sposób na wyrażenie siebie. To wspaniale! Zawsze chciałem nauczyć się grać na jakimś instrumencie. Lekcja 30. Zrównoważone perspektywy. Właśnie dlatego tak ważne jest skupienie się zarówno na mocnych stronach, jak i obszarach wymagających poprawy. Zdecydowanie. Zrównoważone podejście może prowadzić do rozwoju osobistego. Dokładnie. Rozpoznanie swoich mocnych stron pomaga nam budować pewność siebie. A rozpoznanie obszarów wymagających poprawy pozwala nam na dalszy rozwój. Tak, to jak mapa drogowa naszego rozwoju osobistego. Czy wyznaczasz sobie konkretne cele na podstawie tej samooceny? Tak, uważam, że wyznaczanie sobie osiągalnych celów motywuje mnie. Świetne podejście. Ja też staram się regularnie oceniać swoje postępy. Ważne jest, aby zastanowić się nad tym, skąd zaczęliśmy i jak daleko zaszliśmy. Lekcja 31. Rezerwacja pokoju. Nie spiesz się, doceniamy Twoją pomoc. Dobra wiadomość. Mamy dla ciebie dostępny pokój deluxe. Brzmi fantastycznie. Jakie udogodnienia obejmuje pokój deluxe? Z okien roztacza się piękny widok. W pokoju znajduje się łóżko typu king size oraz łazienka przypominająca spa. Wow, brzmi luksusowo. Nie mogę się doczekać, żeby się tam zrelaksować. Zasługujesz na to. To idealne miejsce na relaks po ciężkim dniu. Zdecydowanie. Na pewno wykorzystam to maksymalnie. Czy masz jakieś plany na swój pobyt? Mam nadzieję zwiedzić lokalne atrakcje i cieszyć się chwilą odpoczynku. Lekcja 32. Znajdowanie informacji. Dobrze, czy masz jakieś sugestie, gdzie mogę znaleźć wiarygodne informacje? Tak, polecam sprawdzić akademickie bazy danych lub renomowane serwisy informacyjne. Świetny pomysł. Często czuję się przytłoczony ilością informacji w internecie. Rozumiem. Ważne jest, aby odfiltrować dezinformację. Dokładnie. Chcę mieć pewność, że to, co czytam, jest rzetelne i wiarygodne. Możesz również zajrzeć do bibliotek. Często dysponują one zasobami i personelem, który może ci pomóc. To trafne spostrzeżenie. Biblioteki mogą być prawdziwą kopalnią informacji.
Oczywiście. Dodatkowo czasami oferuję warsztaty z umiejętności badawczych. Zdecydowanie sprawdzę w mojej lokalnej bibliotece. Dziękuję za sugestie. Lekcja 33. Odgracanie. Zgadzam się. Odkryłem, że oddawanie lub sprzedawanie nieużywanych przedmiotów może być pomocne. Oczywiście. To zwalnia miejsce i jednocześnie pomaga innym. Tak, poza tym miło jest wiedzieć, że ktoś inny może wykorzystać to, czego ja już nie potrzebuję. Dokładnie. Robiles ostatnio jakie sporządki? Właśnie przeszukałam swoją szafę i pozbyłam się wielu starych ubrań. To wspaniale. Niesamowite. Ile możemy zgromadzić z biegiem czasu. Naprawdę! Byłam zaskoczona, ile rzeczy nie nosiłam od lat. Ja też. Staram się robić sezonowe porządki, żeby wszystko było pod kontrolą. To mądra strategia. Może też przyjmę taką rutynę. Lekcja 34. Produktywni uczestnicy. Tak, zrobiłem to. Było produktywne, ale było trochę konfliktów. To ciekawe. Co było przyczyna konfliktu na spotkaniu? Pojawiły się różne opinie na temat kierunku projektu, co wywołało debatę. Rozumiem, jak to może się stać. Ważne jest wyrażanie różnorodnych punktów widzenia. Dokładnie. Jednak utrzymanie konstruktywnej rozmowy było wyzwaniem. To prawda. Dyskusja łatwo się zaostrza, gdy w grę wchodzą emocje. Tak, ale w końcu udało nam się znaleźć wspólny język. Milo to słyszeć. Znalezienie rozwiązania jest kluczem do pójścia naprzód. Zdecydowanie. Wierzę, że to wzmocniło nasz zespół na dłuższą metę. Lekcja 35. Planowanie posiłków. Wygląda na to, że masz już wszystko przygotowane na ten tydzień. Tak, lubię planować posiłki z wyprzedzeniem, żeby zachować porządek. To sprytne. Oszczędza czas i pomaga dokonywać zdrowszych wyborów. Dokładnie. Zazwyczaj wybieram przepisy łatwe w przygotowaniu. Czy planujesz posiłki na cały tydzień na raz? Tak, uważam, że pomaga to zmniejszyć stres w pracowite dni. To ma sens. To musi być satysfakcjonujące uczucie, mieć wszystko gotowe. Naprawdę. Poza tym mogę uniknąć niezdrowych opcji na ostatnią chwilę. Też powinnam zacząć planować posiłki. To brzmi jak przełom.